tym odcinku pokażę Wam Amsterdam, gdzie spędzam tydzień wakacji, pierwszy raz w Europie od 1,5 roku. Amsterdam i okolice jest to moje ulubione niegdyś miejsce na świecie. Ciekawe, czy wciąż jest tak piękne, jak zapamiętałam. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Czekam na metro teraz. W sumie dojazd tym pociągiem był bardzo łatwy i szybki i nie było to drogie, bo niecałe 5 euro. Natomiast Google mi powiedziało, tu właśnie dojeżdża jedno metro. Natomiast problem był taki, że było napisane w Google, że trzeba jechać 3 stacje, a wysiadłam na drugiej stacji. Także zawsze też trzeba patrzeć, jak te stacje są poopisywane, żeby wysiąść na dobrym przystanku. Ważna informacja, biletów nie kasujemy w pociągu, a na stacjach są takie śmieszne tutaj urządzonka, do których przykładamy bilet i w ten sposób go kasujemy. Super są te stacje do ładowania samochodów. Co kilkanaście metrów mamy takie stacje. Przyszłość, normalnie przyszłość. No i jestem już w moim mieszkanku. Zaraz zobaczycie, co 950 euro na 7 dni może Ci dać w Amsterdamie, w samym centrum. Dobra, jadę w takim razie na zakupy. Ważne było dla mnie to, żeby mieć własną kuchnię, jako że mam specjalne restrykcje dietetyczne i śniadania, ale niestety muszę robić sobie sama, bo wszyscy tutaj zawsze jedzą gluten i mleko, czyli nabiał, którego ja nie mogę. Także lecę do supermarketu, który też mam niedaleko. Bardzo podoba mi się to mieszkanko. Zależało mi na tym właśnie, żeby mieć swoją kuchnię i swoje miejsce w Amsterdamie. Także zaczynam teraz moją przygodę z tym miastem, które 10 lat temu było moim ulubionym miastem na świecie. Ciekawa jestem, jak ta perspektywa, wizja tego miasta przez ten czas uległa zmianie w moich oczach, jak ja się zmieniłam. Jestem! Zakupy zrobione. Jestem obładowana rzeczami. Zapłaciłam niecałe 42 euro. Myślę, że starczy mi to na tydzień prawie. Z tym, że mój chłopak dojeżdża 3. dnia, jak tu będę. Także na razie mam takie wakacje w singla. Sama sobie będę zwiedzać ten Amsterdam, a później dojeżdża chłopak. Było małe utrudnienie w sumie w sklepie, bo się okazało, że nie przyjmują kart Visa. A ja mam kartę Visa, więc musiałam zapłacić gotówką. Na szczęście miałam przy sobie gotóweczkę. I wracam teraz do pokoju, do mieszkanka i sobie coś dobrego na kolację upichczę. Słynne amsterdamskie coffee shopy, proszę uprzejmie. 100 metrów od mojego mieszkanka. Boże, jak tu pięknie. To mój pierwszy wieczór, a już sobie przypominam, jak piękne było to miasto. I coś bardzo charakterystycznego w ogóle dla tych krajów w tej części świata jest to, że
mieszkania nie mają firanek, także jak się idzie, to się widzi cudze mieszkania i można zobaczyć, jak ludzie żyją. To jest niesamowite. No i oprócz tego oczywiście mnóstwo rowerów na każdym kroku. Rowery są po prostu poprzypinane do płotów, do słupów, do specjalnych standów na rowery. Wszędzie są rowery. Pięknie. Hejka, idę właśnie odebrać mój rower. Zarezerwowałam sobie rower na kilka dni i tak jak typowy Holender będę jeździła na holenderskim rowerku i pojadę do dzielnicy Jordan, która ponoć jest właśnie taka super hipsterska, kolorowa, z fajnymi knajpkami. Tam jest też dom Anny Frank, także myślę, że będzie ciekawie. Spadam. Coś ten Nowy Jork za mną chodzi. Słynny dom Anny Frank. Śmigam na rowerku w dzielnicy Jordan. Jest przepięknie. Naprawdę szkoda, że pada, jednak nie ujmuje to w żaden sposób temu miastu. Jest dokładnie taki, jaki je zapamiętałam. Czyli hipsterski klimat, piękne kafejki, wysportowani ludzie, uśmiechnięci, wszyscy mówią po angielsku, piękne kanały. Jest naprawdę super. Cześć kotku. Wejdę sobie teraz do holenderskiego lumpeksu. Nazywa się Episode.
Przyjechałam do knajpki, która ma naleśniki bez glutenu, którą wcześniej wynalazłam i jestem całkowicie przemoczona, bo tak się rozpadało. Także zaraz wybieram sobie naleśniczki i troszkę się rozgrzeję. Jestem w takiej fajnej okolicy, przy domku. Tutaj mam jakieś ogródki, kwiatki, jest miejsce na rowery. Mam swój rowerek i jadę teraz kupić sobie jakieś klapki i piżamkę, bo zapomniałam. Także dalszy ciąg zwiedzania Amsterdamu na rowerze. Jestem w sklepie z pierdółkami i biorę sobie taki fajny kubek w moim ulubionym kolorze miętowym do herbaty i parasolkę, bo ciągle pada. No i znowu mnie zmoczyło. Miałam parasolkę, natomiast później już musiałam jechać rowerem. Jestem w meksykańskiej knajpie i biorę sobie coś na wynos i już zjem sobie w mieszkanku kurczaczka. Ostatni dzień wakacji w Singla. Zwiedzam Amsterdam. Jutro dołącza do mnie mój partner. Rowerowo. To mój rowerek wypożyczony. Naprawdę jest tutaj pięknie. Oto jedna z najpopularniejszych atrakcji Amsterdamu, Rijksmuseum. A prowadzi do tego muzeum taki piękny mostek z kwiatami. Piękny parczek jest tutaj na dole, ja jestem teraz na mostku. Piękne są też wszystkie kwiaty, także na pewno dzisiaj pojeżdżę trochę po parku. Korzystam z tego, że jeszcze nie pada, ma padać później. No trudno, no ryzyk fizyk, jak się bukuje pod koniec sierpnia wakacje w Europie, to może padać, trudno. Natomiast nie, w żaden sposób nie ujmuje to pięknu tego miasta. Ale fajne ma facet, podnosi takim patykiem i wyrzuca piłkę. Piesek goni. A ja za pieskiem na rowerku gonię. Złapał piłeczkę i czeka na pana. Takie piękne parki są w Amsterdamie na każdym kroku. Korzystam, póki jeszcze nie pada. Pojeżdżę sobie po parku. Tam sobie młodzież siedzi, blanta odpala, proszę uprzejmie. Amsterdam. Taki trochę Central Park, bym powiedziała. Już sobie przysiadłam tutaj na ławeczce, jestem w Rembrandt Park. No pięknie jest, korzystam z tego, że jest właśnie słoneczko, jeżdżę sobie na rowerku. Następny będzie park Vondelpark, bliżej centrum. I w ogóle chciałam powiedzieć, dlaczego Amsterdam, dlaczego ja tu jestem, dlaczego jestem sama. Otóż Amsterdam to moje niegdyś ulubione miasto na świecie, ale ostatni raz byłam tu w 2010 bodajże, więc sporo mogło się zmienić, ja się mogłam zmienić. Ostatni raz jak tu byłam, to jeszcze nie mieszkałam za granicą, bo później mieszkałam 2 lata w Rzymie i teraz 7 lat w Nowym Jorku. Więc chciałam po prostu zobaczyć, jak się to miasto zmieniło, jak ja się zmieniłam, czy to wciąż jest moje ulubione miasto, jako że była pandemia i dużo też rzeczy w życiu prywatnym się dzieje. Stwierdziłam, że wszyscy zawsze tak zachwalają wyjazdy w pojedynkę samemu, więc stwierdziłam, że zobaczę, jak to jest. I mimo, że podróżowałam sama, byłam na przykład na kontrakcie w Atenach modelingowym, to tam pomieszkałam sama. Mieszkałam też w Rzymie, w Turynie, później w Nowym Jorku też byłam przez chwilę sama, ale to jest tak, że zawsze był ktoś, kogo znałam, zawsze miałam swoje mieszkanie, a tym razem jest tak, że wszystko od zera musiałam sama praktycznie załatwiać. W związku z tym
no, samodzielności się takiej lekko uczę i organizowania sobie własnego czasu i spędzania ze sobą czasu. No i tak jak mówię, dużo rzeczy w życiu prywatnym się dzieje, także też mam czas na przemyślenia i na takie wychillowanie, wyluzowanie się. I Amsterdam jest na to pięknym miejscem. Ja jestem raczej zwolenniczką miast, nie przepadam za wakacjami typu na plaży gdzieś. Wolę raczej spędzać wakacyjny czas aktywnie. Stąd też mój rowerek, który niestety mógłby być lepszej jakości, ale zamówiłam go tylko na 2 dni, także dzisiaj go oddaję, a później wypożyczymy sobie z chłopakiem tandema. Nigdy na tandemie w życiu nie jeździłam, także też jestem ciekawa, co to będzie. No i tyle, póki co. Także siedzę sobie troszkę jeszcze na tej ławce, wychilluję się i jadę dalej zwiedzać to piękne miasto. Bardzo polecam taką formę zwiedzania Amsterdamu, że się właśnie wynajmuje rower i się jeździ. Są świetne ścieżki rowerowe, takie czerwone, przy głównych trasach, dzisiaj właśnie tak przy głównych drogach bardziej jeżdżę, nowoczesne tramwaje przy okazji. Koszt takiego wynajęcia roweru to około 15-16 euro za dzień, bo tam trzeba jeszcze ubezpieczenie wykupić i tak dalej. Także to się zbiera. Co jest fajne, to jest to, że jestem przyzwyczajona do cen nowojorskich, to znaczy takich, że jeszcze dodawany jest podatek. Więc jak mi powiedzieli, że tam 16 dolców za dzień za rower, to ja już w głowie myślałam, że będzie 18,5-19, bo sobie ten podatek próbowałam policzyć, po czym się okazuje, tu nie ma tego podatku, także o tyle łatwo. Zachęcam naprawdę do wynajmowania sobie rowerów na czas wyjazdu do Amsterdamu, bo wszędzie można go zaparkować, wszędzie łatwo można się poruszać i jest to też przyjemne, świeże powietrze. Zobaczcie, jakie ładne miejsce znalazłam. Zatrzymałam się na takim skwerku pięknym. Te budyneczki, te kwiatki, to jest wszystko bardzo klimatyczne. Tutaj zatrzymałam się moim zielonym Mustangiem na kawkę i wypiję sobie kawkę i przy okazji opowiem Wam o cenach w Amsterdamie. Wyszłam sobie z kawiarni, bo strasznie głośno muzyka gra, mam swoją kawkę i chciałam opowiedzieć o cenach. Mianowicie za kawkę zapłaciłam 4,20 euro, czyli jakieś trochę ponad $5 i to jest taka cena, powiem, standardowa, jeśli chodzi o Nowy Jork, oczywiście nie o Polskę. Do tej pory jedzenie, jak kupowałam w supermarkecie, to było trochę taniej niż te same rzeczy w Nowym Jorku, bo zapłaciłam 42 euro, a w Nowym Jorku za tyle rzeczy zapłaciłabym no ze $100, prawdę mówiąc. Także ceny jedzenia na pewno są tańsze niż w Nowym Jorku. Podobnie ceny takich rzeczy jak na przykład ciuszki czy buty. Też widziałam, że tutaj można spotkać taniej. Lekarstwa są w podobnych cenach. Jeśli chodzi o jedzenie właśnie w knajpkach, to też podobnie jak w Nowym Jorku, z tą różnicą, że jak jadłam wieczorem w takiej nieturystycznej okolicy, to zapłaciłam 8,5 euro. A jak jadłam wtedy te naleśniki z kawą w centrum samym, to było 20 euro. Więc myślę, że podobnie jak w Nowym Jorku nie je się na przykład przy Times Square, czy nie je się w okolicach na przykład Empire State Building, w takich okolicach, które są bardzo turystyczne, to wszystko faktycznie jest drogie. Natomiast jak trochę na uboczu, na obrzeżach się zje, to już wtedy taniej, natomiast zawsze jest to droższe miasto niż jakiekolwiek miasto w Polsce, wydaje mi się. Nocleg kosztował 120 euro za noc, czyli myślę podobnie jakby to kosztowało w Nowym Jorku. Myślę, że też tak ze $150 by się płaciło za takie studyjne mieszkanko. Także ceny aż tak bardzo mnie tu nie szokują. Tanio nie jest, ale jestem na to przygotowana. Także piję dalej kawkę i lecę zobaczyć z zewnątrz Muzeum Van Gogha, jeszcze raz Rijksmuseum. Chcę sobie zobaczyć to Heineken Experience z zewnątrz. To są rzeczy, gdzie będę woziła mojego faceta później, także chcę już mieć obcykane, gdzie to jest, jak do tego dojechać. Tymczasem kończę pić kawkę i uciekam znowu na rower.
Dojechałam do Rijksmuseum. Ponoć da się przejechać środkiem. To co, jedziemy? No to jedziemy. I po drugiej stronie. Fajnie. Już widzę, że kolejki są dość spore do Muzeum Van Gogha. Trzeba będzie zarezerwować wcześniej bilety. Tutaj super koncept, ta trawka tak pod kątem, że można siedzieć przy Muzeum Van Gogha. Bardzo fajny klimat. To jest właśnie to, że człowiek jedzie rowerem i musi się co chwilę zatrzymywać, bo tego typu uliczki widzi. No i jak tu się nie zatrzymać? Na słodką focie. Tutaj przyjdziemy piwsko pić do tego budynku. Przy okazji nauczymy się troszkę o Heinekenie, czyli holenderskim piwku. Dojechałam do słynnego straganu ulicznego Albert Kuip i tutaj sobie pochodzę na piechotę, zostawię rowerek i pooglądam, co tutaj sprzedają przy ulicy w samym centrum, niedaleko Heinekena. Koniecznie na tym wyjeździe muszę spróbować frytek. Ponoć jedne z lepszych na świecie holenderskie frytki. Oczywiście mnóstwo rowerów sprzedają. W końcu rowerowe miasto. Tutaj robią naleśniki, takie prawdziwe holenderskie wafle. Pachnie, słuchajcie, tak pięknie w powietrzu tymi frytkami, tymi waflami, naleśnikami. Tutaj też coś pichcą. Falafelka, proszę uprzejmie. Ja mam wrażenie, że to miejsce żyje, że tu jest tyle życia i kolorów. Czekaj, zabiorę was tam, gdzie mnie oczy zabrały. Ha. Idziemy dalej.
market zwiedzony, wsiadam na rower i jadę na lunch do wegańskiej jakiejś takiej knajpki, która nazywa się Dear Mama. W sumie nazwa mi się spodobała, dobre rzeczy poczytałam, także jadę zobaczyć, co tam na lunch dają dobrego. A, jeszcze taką chciałam dać w sumie wskazówkę, że można sobie kupić w Polsce internet na roaming w pakiecie, także ja sobie tak wykupiłam i w każdym momencie mogę się zatrzymać i sięgnąć po mapy na przykład. Także mam cały czas internet, jestem w kontakcie ze wszystkimi. Myślę, że to niedrogie, a warto faktycznie, jak gdzieś się wybiera człowiek pozwiedzać, być zorganizowanym w ten sposób, że zawsze jest ta świadomość, że można się wujka Google'a zapytać. Taki oto piękny wegański lunchek dostałam. Selfiak z wiatrakiem obowiązkowy. Fajny taki spacerek w Amsterdamie, w takiej okolicy. Jeśli chodzi natomiast jeszcze o sklepy, chciałam powiedzieć, jak będziecie chcieli robić zakupy spożywcze w Amsterdamie, to jest taki sklep, nazywa się Albert Heijn i to jest taki najbardziej popularny, ma niebieskie logo. Do tego mają tutaj Aldi, mają Lidla i jeszcze mają taki mniejszy sklep, ale też jest ich sporo w całym Amsterdamie, nazywa się Spar. Także w tych sklepach można sobie robić zakupy i ja teraz jestem właśnie otoczona typowo po holendersku rowerami. Ja tymczasem się bardzo cieszę, że już mogę podróżować, że już mogę jeździć po świecie. Pandemia troszkę uniemożliwiła to i odkąd mam kanał, to praktycznie byłam tylko raz w górach, raz na Florydzie, we Wrocławiu i teraz Amsterdam. Także mam nadzieję, że uda mi się teraz częściej podróżować i tego typu vlogi będą nie tylko odcinkiem dla Was i możliwością zobaczenia sobie Amsterdamu moimi oczami, ale także będzie to świetna pamiątka dla mnie z tej mojej wycieczki singielki do Amsterdamu. Jak tu nie być zakochanym w takim klimacie spokojnego, wakacyjnego życia? Kolejny poranek. Amsterdam jeszcze śpi. Jest godzina 9 rano, a tu cisza. Samoloty tylko latają. Tak się nazywa firma. Przyjechałam oddać rowerek. Napisane mieli na stronie, że od godziny 9 są otwarci, ale w rzeczywistości otwarci są od 10, więc siedzę sobie tutaj, obserwuję takie widoki i jak typowa nowojorczanka piję Starbucksa. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ten Amsterdam tak baluje w piątki, czy co, ale sobota rano, a tu cisza i spokój. Ale patrzcie na to, fajny patent chciałam Wam pokazać. Facet hoduje trawę na swojej łódce. Cool. W sumie z ciekawości w takim domku na wodzie bym chwilę pomieszkała, zobaczyć jak to jest. Tylko mam nadzieję, że to się nie rusza. No ludzie mają patenty na życie takie.
Tutaj urocza dla mnie scenka. Rodzina w sobotni poranek, dziecko, jakiś syn czy córka i starszy pan sobie siedzą, oglądają statki i jedzą sobie śniadanko na swojej łodzi, otoczeni w ogóle roślinnością. Piękne, co? Komuś macha babka w ogóle. Kurde, jaki klimat, ten kolej z ulicy im macha. Taka jest właśnie Holandia, no. Weseli ludzie, pełni życia. Przede wszystkim też są bardzo fit, muszę przyznać. Nie widziałam jeszcze grubego Holendra. Tyle łódek w weekend. Strasznie dużo ludzi. Najstarszy budynek w Amsterdamie. Dzielnica czerwonych latarni, natomiast nocą niestety się tego nie kręci, ale w tych oknach właśnie stoją sobie panie i zapraszają na pokaz albo na coś innego. Nawet mają sklep z grzybkami halucynogennymi. Taka ciekawostka. I jest opisane, jak się człowiek po nich czuje. Masakra. A tutaj przypadkowo znalazłam pomnik morderstwa Żydów, którzy zostali wywiezieni do, między innymi też o Auschwitz piszą. I Żydzi mają to w zwyczaju, że pozostawiają kamienie, co też było na przykład w liście Schindlera widać. Nie kwiaty, a kamienie, bo kamienie są wieczne. Natomiast tutaj spoczywają popioły osób po prostu, które zostały zamordowane w Auschwitz. I co ciekawe, jest napisane, że te lustra połamane są celowo. Z takiego powodu, już Wam mówię, jest napisane, że nigdy więcej w tym miejscu niebo nie będzie całością, nie będzie pełne. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Tak wygląda z rana poimprezowy Amsterdam w niedzielę. Także myślę, że obojętnie czy Nowy Jork, czy Amsterdam, klimaty są podobne. Natomiast znowu pada niestety, ale jedziemy teraz poza Amsterdam. Wykupiłam taką fajną wycieczkę, że zobaczymy sobie pola tulipanów, wiatraki, jak robią chodaki, jak robią ser, jakąś wioskę morską, rybacką, także myślę będzie, jeszcze może tak pokażę trochę, żeby nie było, że jest ten Amsterdam za mną, także pokażę troszkę też po prostu Holandii, to będzie taki smaczek Holandii, całodniowy, 7-godzinna taka wycieczka dniowa i fajnie, bo pada tutaj w Amsterdamie, to może uda nam się trochę od deszczu uciec, albo pojedziemy w burzę, to zobaczymy. Rozpadało się, ale co z tego, jak i tak można takie piękne chodaczki pooglądać. Kaczuszki. Tam dalej to są chyba owieczki, chociaż pewna nie jestem.
Wiatraczki, takie małe, fajne miasteczko. A tutaj mleko. W ogóle świetna jest historia, opowiadała teraz przewodniczka, jak Holandia została utworzona wręcz, jak oni odwadniają tereny i są jednymi z najlepszych specjalistów na świecie w ogóle, jeśli chodzi o odwadnianie terenów. I jest ponoć takie powiedzonko, że Bóg stworzył tam świat i wody, a Holendrzy stworzyli ląd na tych wodach, także takie jest niby powiedzonko. Ciekawa w sumie historia. Scared or anything, because so many people feed you, huh? Oh yeah, so cute. Hi! Hi. No feeding, beautiful. Jeszcze do tego kaczuszki są, kurki. No tak swojsko, dla takiego mieszczucha jak ja, to miło takie rzeczy zobaczyć. No, miło takie rzeczy zobaczyć. Kaczki po takim mule pływają, wygląda jakby w kisielu pływały. A teraz spacerujemy sobie w miasteczku, które nazywa się Edam i będziemy sobie właśnie oglądać, chodzić po tych małych uliczkach. Jest ślicznie, już widzę. Look at all the cheese. You have to buy cheese. I don't care. You can't have it. You're gonna have some. Bardzo sielankowe miasteczko. To jest mapa Holandii. Tereny na ciemno-niebiesko są poniżej poziomu morza. Coś niesamowitego, tłumaczyła nam, jak to wszystko było budowane. Piękna historia Holendrów. Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego. Is there a volunteer who likes to try to cut the wood? I like it. Lady or a gentleman? Yes. Like anything like decoration, we can make for you. That is no problem at all. And so now you are in Holland. We give it a try. Yeah. Okay. Hello. Que me vengan aquí, pues, Bardzo ciężko być nienabiałową osobą w takim miejscu. Przepyszne. Spróbowałam troszkę serków, dobra. Można kupować od nich serki. A jesteśmy teraz w takiej wiosce rybackiej. Bardzo miło, właśnie zjedliśmy sobie rybkę, a jeszcze chciałam taką ciekawostkę dodać, tam gdzie te serki robili przed chwilą, co było widać, to ciekawostka jest taka, że krowy ich jedzą 100 kg trawy dziennie i piją około 70 litrów wody, a śpią, uwaga, tylko 20 minut, także mega ciekawostka, jak opowiadali o tych krówkach. A tutaj takie właśnie małe miasteczko, totalnie rybackie. Też fajne klimaty. Wszystko w ogóle, nigdy nie miałam tej świadomości, że Holandia została zbudowana na wodzie. Wszystko tak naprawdę jest otoczone wodą tutaj. A i babka nam mówiła, że taki Amsterdam na przykład to znajduje się między 3 a 6 metrami pod poziomem morza.
nie nad poziomem morza, także to jest w ogóle jakiś totalny odjazd, że tutaj tak te tereny potrafią wybudować, po prostu wbudować. Zabrali część oceanu, po 100 latach ta woda stała się wodą słodką, niesłoną już i jest takim wewnętrznym jeziorem Holandii, a wcześniej był to ocean. Naprawdę takich rzeczy nie zdawałam sobie po prostu sprawy, także cieszę się bardzo, że wykupiłam sobie taką jednodniową wycieczkę, z której bardzo dużo mogę się dowiedzieć o tym kraju, o tej kulturze za 30 dolców de facto. 30 dolców, a to cały dzień po prostu mamy atrakcji i zwiedzania. Tutaj jest trochę taki sekretny ogród, a przy ogródku, You think that it was the biggest proszę prize? uprzejmie, The one here. proszę uprzejmie, pajączki. Jeszcze tu jest ponoć jakiś większy. O, jest pająk. To jest pająk. Ktoś się boi pająków, to przepraszam. Zdarza się. Don't be afraid, it's okay. Kolejna mała, piękna wioska. Również zbudowana pod poziomem morza. Jak baśniowo, zupełnie jakby ktoś napisał w ogóle książkę o tym miejscu, jakby je opisał do bajki po prostu. Nie wierzę, że tak ludzie sobie tutaj mieszkają kolorowo, zadbanie, prosto. Mój chłopak jest, że tak powiem, miłośnikiem piesków i pieski go kochają. Natomiast jesteśmy teraz na takim promie i jedziemy na stację centralną. Coś Wam pokażę. W sumie zwróciła na to uwagę nasza przewodniczka. Na samej górze każdego praktycznie budynku jest taki hak. I te budynki też często są jakby w stronę ulicy przekrzywione, jak na przykład tutaj ten. A to po to dlatego, że w środku w tych budynkach jest bardzo mało miejsca i to miejsce wykorzystali na powierzchnie mieszkaniowe, więc schody są bardzo kręte i strome. Tu też można zobaczyć te haki. Więc oni meble dosłownie oknami na tych hakach przynoszą. Robią dźwignię i po prostu podnoszą na przykład sofę albo szafę. Dzięki właśnie takim dźwigom na samej górze, na budynkach. Super ciekawostka. Zostałam zabrana na wycieczkę po kanale łódką. Chłopak mnie zabrał, także będą na pewno fajne widoki.
Zachód słońca na łódce, nasz kapitan. I Amsterdam o zachodzie słońca. I 7 mostów pod rząd. Oh my god! Ale jaja. Tak blisko ściany, że aż dotknęliśmy ścianę. Oh wow. Pięknie. Łódki nas mijają. Oh, it's a boat parade coming through all the boats. This is a light motherfucking boat, mate. Little bit too close to the thrust. Eh? Co tu się dzieje w ogóle? Ja pierdzielę. Gotta get used to the new boat, eh? It's not a Jackson. Słuchajcie, long story short, już wiem, czemu mój partner zarezerwował to pływanie tutaj po rzece. Mianowicie, hajtam się. Polka w Ameryce zaręczona z moim amerykańskim żeglarzem. Zobaczcie, jaki ten budynek jest zupełnie przekrzywiony. To się nazywa 6 tańczących panien, bo budyneczki są tak po prostu krzywe, że aż wyglądają, jakby tańczyły. No takie niespodziewane zakończenie tego vloga w takim razie. Z pięknego kanału pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek Polki w Ameryce już za Ameryki. Let's have champagne! Let's have some champagne, guys.